O ustawieniu tych prowadnic można naprawdę pisać książki. Może tam coś wcześniej już mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Dlatego, żeby było wszystko wiadomo, jak ja to zrobiłem, a później możecie powiedzieć, czy naprawdę to dobrze zrobiłem, czy źle. Niby to ja wiem, że ja dobrze robię i wszystko nawet mnie pasuje, ale jednak można tam coś w komentarzu napisać. Może naprawdę są jakieś lepsze wyjścia, no bo ja ustawiam te prowadnice, raczej wcześniej ustawiałem ich tak za pomocą frezarki, no proszę bardzo. Ja mam maszynę, która ma już równiusieńkie prowadnice i za pomocą tych prowadnic ja ustawiałem na przykład to. Tak. A żeby ustawić tą maszynę, no to niestety to już jest wszystko w powietrzu, tak? Nawet nie ma do czego się zabazować. Nie ma żadnej bazy, ani nic. Nawet ten lineał, który mamy, on ma tylko 1 metr. A to jest, no niestety trochę więcej niż 1 metr. Nie wiem, może 1,5, no coś takiego. Idziemy od nowa, wszystko po kolei. Najpierw, żeby się ustawić prowadnicę, powiem tak, ustawienia na oko się tak nazwę to. Bierzemy tą płytkę, jak już mówiłem. Pierwsze, co najważniejsze, to wiedzieć od góry do prowadnicy, żeby była jednakowa wysokość na początku i na końcu. I robimy to tak, no powiedzmy tam 15 mm, tak? Stawiamy to, bierzemy tu ściskami, stawiamy podkładkę w dół, naciągamy prowadnicę i przykręcamy ją z dwóch stron, tak? Można nawet z trzech, no na przykład po środku jeszcze to zrobić. Później, jak już ustawiliśmy wysokość, no to tak wysokość się nazywa mniej więcej na oko. Dlatego, żeby można i bez tego, na przykład można nie ustawiać tego, ale po prostu wyjdzie u nas, że wyjdzie taki skos i na końcu na przykład wyjdzie milimetr niżej, a tu na przykład milimetr wyżej. I dlatego później jak zaczniemy fryzować ten stoł, to trzeba sfryzować tak pod skosem 2 mm tego stołu, wtedy zejdzie. To jest tylko zrobione dlatego, że mniej było fryzowania tego stołu. Ustawienia tych prowadnic, mówię, że na jednej wysokości. Dodatkowo do tego, że tu staną jeszcze silniki, no i śruby. Dlatego, żeby tymi śrubami jeszcze nie kombinować, nie ustawiać ich tak za dużo, bo te śruby będą ustawione oczywiście do prowadnic. Jak staje prowadnica, w taki sposób staje śruba równolegle. Tak, ustawiliśmy to, tak? Na początku powiem, jak ja to robiłem pierwszy raz, a później powiem, jakie były blendy, jak już robiłem w drugi raz. To tak ustawiłem. Później wziąłem ten lineał. Za pomocą tego lineała zaraz pokażę, jak to widać. O, jak to widać, jadę tym wózkiem po tym lineale i ustawiam już. Najpierw tak, stawię ten lineał powiedzmy po środku, tak? Biorę jeden punkt jako 0 i drugi punkt jako 0. I wtedy ustawiam lineał po wysokości, żeby mi zegar pokazał w tym miejscu 0 i w tym miejscu 0. I wtedy lineał stanie równo, tak? A tu po środku już będzie tam, no nie wiadomo co, tak? Może tam góra, dół, coś takiego, tak? I wtedy już ten środek pasujesz do tych dwóch punktów. Ustawiasz, wtedy już przesuwasz lineał na jedną stronę. Tam, gdzie już było, powiedzmy tu, stąd, a tu nawet są kreska u mnie jest. Stąd i tam dotąd było u mnie 0. Przesuwam lineał. Lineał staje stąd i dotąd, tak? I wtedy, tam gdzie było równe jeździe, ustawiam lineał, żeby lineał już stał równo. I wtedy jadę wózkiem tu i tu już bazuję prowadnicę do tego lineała. No przesuwam na tamtą stronę, robię to samo. Następnie wziąłem taki mostek oto, przykręciłem tak jak jest teraz ten mostek przykręcony. O, jak widać. Jak teraz jest ten mostek przykręcony, tylko na koniec z tamtej strony muszę być. Stawię na koniec zegar i jadę już po tej prowadnicy i ustawiam ją na 0, tak? Ale potem, jak się okazało, że kiedy ja założyłem ten mostek, założyłem tu i postawiłem zegar już na tą prowadnicę, która była już ustawiona równo. Zacząłem sprawdzać i mi się wychodziło w milimetrach. Dlaczego?
Już tłumaczę. Dlatego, że prowadnica była ustawiona, no czyli tak, prowadnica może być ustawiona w dwóch osiach. Jak to? Powiedzmy tak, prowadnica, tak? Od z tego boku, tak, bacimy. Pierwsza oś to jest to, a druga to jest tak. No to są nawet trzecia, można jeszcze tam w tą stronę pomieścić, ale powiedzmy tu ona dolega i ona ma niby równą płaszczyznę, tak? Ale jak się okazało, że o tak się ta prowadnica była wygięta, no czyli ona o tak się stała, o tak chodziła. Dlaczego tak się zdarzyło? Dlatego, że przykręciliśmy, no czyli było to wyfryzowane, później przykręciliśmy ten stół i tak się profil zrobił, no czyli pogięło ją po prostu. I kiedy zacząłem ustawiać tą stronę, to jak ta prowadnica, o tak ona stoi, jak ta prowadnica jest wygięta trochę w tą stronę, tak, to wtedy ten mostek się podnosił do góry. A ja starałem się ustawiać na 0, czyli jak zegar mi podjeżdża, tu pokazuje, że to musi być 0, to ja ustawiam do 0, a naprawdę jak się ta prowadnica ją wygięłam powiedzmy o 5 setek do góry, tak, to wtedy musiałem o 5 setek tak samo jego podnieść do góry, czyli na zegarze musiało być nie 0, a tylko tam plus 5 setek. I tak to, no, czyli tak tą całą długość. Jak wiedzieć, czy ona stoi, ta prowadnica w ten bok, czy w ten bok? Proszę bardzo, za pomocą poziomicy. Ta poziomica jest dokładnością do 3 setek na metr. Czyli tu są jedna kreska jest na niej. Jak się ten bąbelek oto przeskoczy jedną kreskę, to wtedy jest nierówność o 3 setki na 1 metr. Tu mamy 740 mm, tak? Jeżeli to policzyć, to jedna kreska tu, czyli te 3 setki, są 2 setki na tej długości jest nierówności. Zacząłem ja to ustawiać. I tak ja to ustawiałem, jak to teraz stoi właśnie. To dlatego postawiłem, żeby dla Was to pokazać. Mam tu wózek. Do wózka są zamocowane ten mostek. I na mostku stoi właśnie ta poziomica. I tu ja ustawiałem, jak się mi poziomica przychyla w ten bok, ja tu dokładam, po prostu są takie podkładki. Tu ma 30 mm. To jest, wyliczyć można bardzo prosto, ale jest jeden problem, dlatego że nie wszystko tak się wydaje. Jeżeli ta poziomica, na przykład u mnie jak to było, zaraz pokażę, tu są 12 setek na metr, tam są 20 setek na metr było, to ja napisałem tylko takie, to co było najwięcej. Tu było 30 setek na metr, to było wszystko w plusie. Tu było 35 setek w plusie, a tu było minus 12 setek. Jak u mnie to plus minus 12, no czyli jak ten bąbelek idzie w prawą stronę, to jest plus, jak w lewą stronę, to jest minus. Czyli tu raczej nie zobaczysz tych 30 czy tam tych 20, bo tu maksymalnie ile mogę, no czyli ta poziomica może pokazać, to jest 9 setek na metr. Dalej się zakres kończy, a ja to pisałem tak, można powiedzieć, na oko. Później te podkładki są mikronowe. To proszę bardzo, takie coś 5 mikronów mają te podkładki. Bardzo dużo ja ich tu mam. Tu gdzieś, o, tu na przykład z dołu, później idą te podkładki z góry. Żeby to wyliczyć, no to weźmiemy na przykład 12 setek na metr, tak? Bierzemy 0,12, dzielimy na 1000, tak? 1000 wychodzi u nas o coś tam bardzo mało. Tak, i później razy 30. Wychodzi, że trzeba przy 12 setek trzeba podłożyć gdzieś 3 mikrony, tak? Ale to wszystko, jak mówią, gówno warte. Dlatego, że śruba ta podciska,
ona wszystko tu ściąga, tam gdzieś więcej, tam gdzieś mniej i to się wychodzi tak, że po prostu trzeba nawet 2 setki tu podłożyć i tylko wtedy się to wszystko wyreguluje. No dobrze, to już mamy, tak? To już wiadomo. Zabiorę to, położę, bo to ja jeszcze tu przykręcałem, żeby ono mi nie spadło. Tak, i teraz już pokazuję. Ja już to ustawiałem. To już mam tu 0, 0. Tu jakąś setkę pokazuje, ale jest sprawa taka, że ten liniał jest szkrobany. I on jest, no niby on jest równy, ale jednocześnie on nie jest równy. Już nie będę tego tłumaczył, bo to już kurde ciężko. Dla tych, kto wie o co chodzi, to rozumiem o co chodzi. No. Idziemy tu 0, 0, 0. Tam jakieś 5 mikron. Tak, no powiedzmy prowadnica cała jest ustawiona w 0. W jaki sposób ustawić następną prowadnicę, drugą? Też nie jest to proste. Jeden sposób, jak ja już mówiłem, za pomocą tego mostka stawimy mostek na tę lewą stronę. Później na ten mostek stawimy poziomicę. To są do 3 setek, można wziąć nawet mniejszą. Ja tu mam do 2 setek, gdzieś jest napisane. 2 setek na metr. Tak, stawimy poziomicę na mostek. I kiedy na przykład pokazuje nam poziomica, że poziom się przychyli w prawą stronę o 2 setki, tak, to wtedy jak stoi ten zegar, to na zegarze muszę pokazać minus 2 setki, jeżeli tak licząc. No, czyli strzałka się muszę opuścić w lewą stronę o 2 setki i wtedy tu będzie 0. I tak to wszystko stawiać. Nie wiem, czy to jest dobry sposób. Czyli ja uważam, że to jest prawidłowy sposób, ale nie wiem, czy takie są najlepsze wyjście. Wiem, że w taki sposób na przykład ustawiałem prowadnicę tam w tokarkach, w czasie szkrobania to tak robię. Co ja tu jeszcze wymyśliłem, czyli ja zaraz po prostu zrobię to wszystko poprzekręcam i pokażę, jak to działa. I teraz widzimy całą tą konstrukcję, jak to wszystko wygląda. I tak, najpierw co trzeba zrobić? Najpierw trzeba, co robimy? Stawimy te wałeczki. Tu są jeden wpada do tej prowadnicy. Tak, to jest drugi ten wałek, który wpada do tej prowadnicy. Ta strona, zaczynając od tego wałka, później ta podkładka duża, później ten kwadrat i ta podkładka, to jest wszystko jedna całość. No jest wszystko zamocowane i ono się, no, czyli nie rusza, zamocowane śrubami. A, jeszcze tu połowa tego wałka. To też wszystko jedna całość. Ten wałeczek, który widzimy tu z dołu, on jest osobno. To jest zrobione po to, kurde, już przesunąłem to, no. No dobrze, zaraz to jeszcze samo wszystko wyrówna. Dobrze, to jest zrobione po to, że jeżeli ta cała konstrukcja się rozszerzy, to po prostu w tym miejscu to dotyka tylko jednym punktem. Czyli jak widzimy tu promień i na tym wałeczku widzimy promień. I tu są dotknięcia tylko jednym punktem. Żebyś ja postawił, powiedzmy, tu była płaszczyzna, postawiłbym na to, tak, to mogłabym stać w taki sposób. A kiedy się dotyka tylko jednym punktem, no to wiadomo, że nawet kiedy stanie tu, to jednak zostanie ten jeden punkt na miejscu, tak? A w tym miejscu u nas dotyka płaszczyzną. Całą płaszczyzną, do tego, żeby to stało jakoś równo, żeby był ten kąt,
no żeby konstrukcja stała normalnie, żebyś tu też był punkt, wtedy byś konstrukcja po prostu spadła, tak? Wiadomo. Później jak postawili my już na tym wałeczku, postawili tam całą konstrukcję, musimy znaleźć punkt bazowy, czyli pierwsze 0. U mnie to było gdzieś w tym miejscu, to ja sobie narysowałem tak. Jak widzimy, tu wszystko jest w 0 ustawione. Jak my to ustawiamy? Stawimy na całą konstrukcję na 3 punktach, czyli tu są z dołu widzimy te nogi. Mamy 6 nóg i stawimy tylko na 3. Z jednej strony na 2 i z jednej strony na 1. Czyli tak, ta konstrukcja stoi na tej nogi, później stoi na tej i tu po środku na jednej. I ta noga jest podniesiona. Dlaczego to jest? Dlatego, żeby łatwiej to było wszystko ustawić. No czyli nawet kiedy postawimy na 4 nogach, no to wtedy wyjdzie bardzo ciężko to ustawić, że ono się może albo tak się bujać, albo tak bujać. Stawimy tylko na 3 nogach. Zaraz to pokażę. Widzimy, ta noga, o, ona jest w powietrzu, tamta też jest w powietrzu i stoi tylko na tej, na tamtej i oto na tamtej. I tego starczy. Pierwsze ustawiamy poziom po jednej osi, czyli mamy tą prowadnicę, tak, już poprzednio ją ustawialiśmy i ustawiamy, żeby tu był poziom po tej osi. Za pomocą tej nogi, a tej. Ustawili jeden poziom, później już bacimy na poziomicę i zaczynamy ustawiać sobie drugi poziom. Tu się podkręcili, ustawili poziom. Później mamy tu punkt bazowy i od tego jedziemy tam aż do samego końca. Dojeżdżamy tu i tu był drugi punkt już zerowy ustawienia. Czyli i tu się podnosimy tą prowadnicę, albo opuszczamy ją, dlatego żeby tu też ustawić 0. Ja właśnie ustawiałem w ten sposób, że robiłem to na początku, podjeżdżałem to, ustawiałem na końcu, no, czyli nie na samym końcu robiłem to, a tak 3 śruby dalej. Później podjeżdżam na środek, ustawiam sobie środek, góra, dół i później dzielę to jeszcze na pół, jeszcze na pół, jeszcze na pół i ustawiam to, jak widzimy, że tu był środek w tym miejscu, później było podzielone na tu widać jedna kreska i to później jeszcze raz było podzielone na pół i jeszcze jedna kreska. Nie ustawiałem to na każdej śrubie, no bo kiedy już nawet ustawiłem ten środek, to wtedy mi w tym miejscu już pokazywały setki dosłownie. Tam trzeba było minimalnie podnieść, opuścić, a kiedy podzieliłem to jeszcze raz na pół, to już w niektórych miejscach stawało prawie na 0. No i właśnie oto taka konstrukcja. Może będą oglądali jakiś tam mega specjaliści, to proszę powiedzieć, co myślicie o takiej oto konstrukcji. Ja się uważam, że to jest super do takiego czegoś, bo innego sposobu to ustawić ja to dosłownie nie widzę. Tu jak widać, o, tu się ono podnosi. Tu z dołu jest przykręcone 2 śrubkami. Zaraz sekundę, ja tę konstrukcję zaraz to odkręcę, podniosę i pokażę, jak to wszystko wygląda. No tak, w miarę jest zrozumiałe, ale żadnym razem nie polecam nikomu tego robić. Tak to wygląda z tej strony. Naprawdę może komuś się to przyda. No bo innego sposobu ustawić tą prowadnicę do tej, to ja w ogóle nie widzę. Naprawdę bez tego liniała, bez tej poziomicy to w ogóle nie ma sensu nawet zaczynać tego robić, tak uważam. Jeżeli macie frezarkę, jakbyś była powiedzmy frezarka albo coś równego, jakaś CNC nawet frezarka, do której można byłoby ustawić te osi, to wtedy tak, wtedy można ustawiać. A jeżeli do powietrza, no to niestety musimy mieć jakieś tam narzędzia do tego. Nawet żebyśmy mieli powiedzmy tylko jeden liniał, no to niestety nie da się tego ustawić. Na przykład możemy postawić liniał po tej stronie, tak, ustawić tą jedną prowadnicę, ona się ustawia równiusieńko, tak, a później co robić? Później przynieść liniał trzeba na tą stronę, tak, ale ten liniał musi stać według tej prowadnicy, tej, która po prawej stronie, tak.
według tej prowadnicy i później ustawić. A w jaki sposób ustawić według tej prowadnicy, no to niestety nie ustawi się tego. Jak ja już mówiłem, ten mostek się cały czas tak chodzi, tak? I to dosłownie, jeżeli się 5 mikron ono się przychyli, powiedzmy, no u mnie to po prostu stoi ta podkładka 30 mm, tak? To jeszcze mniej przychyli, tak? A jeżeli przychyli na tych 20 mm, powiedzmy wstawić tu podkładkę 5 mikronową, no to możecie wyliczyć sobie ile to się podniesie w ten sposób na te 740 mm. Czyli dużo tego wyjdzie, tak? Patrzymy tu ten wałeczek. Nic nie można spawać, żeby tego się nie pokrzywiło. Tak, ten wałek, ta podkładka, ten wałek przykręcony jest z tej strony, o, widać tu jeden otwór i z tamtej strony ten drugi otwór. Jest przykręcony śrubkami M4. Później ten wałeczek są średnicą 12 mm. Z tej strony stoi też wałek wzdłuż tego kwadratu. To przyjuszczony został przekręcony z tej strony. No i to tak, tylko jeden po prostu leży sobie w tym miejscu. No. Tak to było ustawione. Dobrze, dziękuję za oglądanie. Może są jakieś pytania, to proszę pisać sobie w komentarzach. Paluszka do góry i do następnych filmików.